Siemka, ja jestem Adacho i witam was w luźnym, niezobowiązującym materiale z Naruto. Jestem po obejrzeniu pierwszej serii, chociaż w sumie nie do końca, bo ominąłem sporo fillerów. Mimo wszystko, zgodnie z tym, co ostatnio napisałem w poście. Okej, dla mnie to jest ostatnio, prawdopodobnie ten film widzicie nawet tydzień po tym, jak go nagrałem, bo nagrywam sobie go trochę na zapas, bo w czerwcu mnie nie będzie tydzień. Natomiast zapytałem was o te fillery, czy je oglądać, czy ich nie oglądać, bo tam było praktycznie z 80 odcinków fillerów. I obejrzałem sobie kilka, obejrzałem sobie te wedle społeczności najlepsze, ale zacząłem sobie oglądać już Shippudena. Nie powiem wam, gdzie jestem, bo tak jak mówię, pewnie jak to obejrzycie, to już będę znacznie dalej, a może nawet zobaczycie już jakiś film z omówienia, z moich przemyśleń tyczących się Shippudena, ale stwierdziłem, że warto sobie zrobić taką ku pamięci tier listę, zwłaszcza, że mam wspomnienia dość aktualne, jeśli chodzi o pierwszego Naruto. Więc dzisiaj ranking moich ulubionych postaci. Stwierdziłem, że wykorzystam gotową już templatkę, gotowy szablon dostępny w internecie, bo jakbym miał robić to sam, to prawdopodobnie o wielu postaciach bym zapomniał. A tutaj mam już wymienione, może nie wszystkie, chyba na pewno wszystkie najważniejsze postacie z pierwszego Naruto, więc po prostu sobie tutaj skorzystam z tego, co znalazłem w internecie. Najważniejsza sprawa jest taka, że to tylko i wyłącznie moja opinia niedzielnego widza, opinia laika, człowieka, który obejrzał tę serię raz i to nawet, tak jak powiedziałem, nie całą, bo omijałem te fillery 136+. Swoją drogą sporo osób pisało o ten filler z Kakashim, żebym go obejrzał. Tylko że zapomnieliście, że chyba, że to jest numer 101 odcinka, a ja pytałem o te od 136 w górę. No ale nieważne. Zaczynam sobie tutaj w takiej kolejności, w jakiej są obrazki na tej stronie. Więc pierwszy tutaj widzę, że jest Gamabunta Kumalski. Ja od razu wam powiem, zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, przygotowałem sobie już tier listę i teraz po prostu będę wam ją układał na waszych oczach. Gamabunta Kumalski ląduje w tierze A. Jeśli nie wiecie, na czym polegają u mnie tiery, tier S jest zarezerwowany dla najlepszych postaci, dla tych, które bardzo lubię, można powiedzieć uwielbiam. Tier A jest zarezerwowany dla postaci, które lubię ogólnie, natomiast nie są w jakimś tam moim ścisłej topce. Tier B jest zazwyczaj uznawany za dość neutralny, ale górna połowa jest zarezerwowana dla postaci, które raczej są na plus. Dolna połowa tieru B to są postacie, które już mimo wszystko mogły mi delikatnie podpaść, albo jakoś tak, albo ich nie zapamiętałem jakoś szczególnie mocno, żeby dać je wyżej, albo po prostu nie wszystko, co z nimi związane, było dobre. Tier C to już raczej postacie takie drażniące, a w tierze D znajdują się postacie, których nie lubię. Czy są w postaci w Naruto, których nie lubię w ogóle? No, z takich, które są istotne dla fabuły, to nie wiem, ale dobra, niech będzie, że Gamabunta Kumalski trafia do tieru A. Dużo osób pisało w komentarzach, że wymiar żab, chyba coś tam wiesz, albo coś tam trafiłeś, zobaczcie, co on powiedział, jeszcze się zdziwi. Nie wiem, strzelam sobie. Wymiar żab, no jeśli mamy jedną żabę, drugą, trzecią, czwartą żabę, to być może faktycznie oni pochodzą z jakiegoś wymiaru żab. Mimo wszystko, postać silna, ma fajny charakter, zawsze się przydaje i ogólnie ma fajny design. Jestem fanem zwierząt, nie? Więc dlatego Gamabunta Kumalski trafia do tieru A. Natomiast Kiba... Okej, ta ostatnia saga, ark w zasadzie, Sasa do Lasa, gonienie Sasa do Lasa, to był ark, w którym Kiba na pewno swoją ocenę podniósł, bo do tej pory dałbym go do tieru C, ale nie ze względu na to, że był dla mnie drażniący, tylko że był dla mnie nudny, taki bezużyteczny trochę. Ale w tym ostatnim arku, i to nawet mówiłem w odcinku, który na pewno widzieliście przed obejrzeniem tego filmu, właśnie w omówieniu moim omówieniu, no zawsze używam z przyzwyczajenia tego słowa, bo używam go w kontekście Dragon Balla Super, tam faktycznie omawiam jakieś rozdziały, ale tutaj raczej jest to taki strumień myśli właśnie niedzielnego widza. Więc w tym ostatnim filmie o Naruto mówiłem, że nawet ta walka Kiby z braćmi Pierdolec była z tych trzech ostatnich walk, czyli Naruto, Kimimaro, Kiba i Shikamaru, z Tajują. Nie jestem pod wrażeniem samego siebie, że zapamiętuję te imiona. Ona była najlepsza i Kiba tam mi zaimponował. Akamaru nawet do tego rankingu wrzucać nie będę, no bo jakbym na przykład Akamaru, gdzie on jest w ogóle? Tutaj. Jakbym Akamaru miał oceniać, to mógłbym go ocenić nawet wyżej, bo jest psem, no ale nie chcę go tutaj oceniać. Umówmy się, że biorę cały zestaw. Kiba... sympatyczny chłopak, no ale jakby czasem się przydawał, ale może jeszcze kiedyś do mnie przemówi nieco bardziej. Jak on się nazywał? Yeti z Dagestanu? Ansuko? Asuka? Asura? Coś takiego się ten gość nazywał, palił papierosa. Rozumiem, że jest Joninem, rozumiem, że jest silny, doceniam nawet, że w jednej scenie uratował Shikamaru, ale gość jest taki... nieobecny trochę.
Nieobecny trochę. I podrywa babę z czerwonymi oczami, więc jest moim rywalem. Nie mogę go dać wyżej ze względu na to chociażby, więc Yeti z Dagestanu trafia do tieru C, ale no umówmy się, nie było go dużo, więc ja tam jeszcze czekam powiedzmy na jakieś backstory Yetiego z Dagestanu, jak się wychowywał w górach na przykład, dlaczego zaczął palić papierosy i tak dalej, i tak dalej. Okej. QB. Postać, która wbrew pozorom ma całkiem rozbudowany charakter, bo te sceny, w których Naruto był w swojej głowie i tam biegał po jakiejś przemoczonej piwnicy, no to pokazały, w jaki sposób QB trochę funkcjonuje. On trochę tego Naruto widzi jako takiego żałosnego chłopca. Potem w Shippudenie widziałem scenę na samym początku. No nie będę wykraczał aż tak bardzo, bo to komuś mogę zaspoilerować, prawda? Ja jestem znawcą tego anime. No więc QB był gościem, który nadal jest. To jest knująca bestia, to jest szczwany lis, można powiedzieć, więc sam charakter nawet mi się podobał, ale jeśli dodajemy do tego moce, to ja tutaj jestem fanem tej postaci, mimo tego, że wiele o niej nie wiemy i tutaj myślę, że moja ocena się zmieni, pewnie się polepszy, jak dowiemy się czegoś więcej na temat tych bestii. Jestem już w momencie Okej, no mówię, jest dla mnie to niekomfortowe. Ja powiem wam, kiedy to nagrywam. 29 maja. I prawdopodobnie wy to widzicie, nie wiem, już Dzień Dziecka był dawno dla was, więc normalnie mógłbym to jeszcze wrzucić dzisiaj wspierającym, ale potem znowu barany będą pisać, wspierający mają więcej filmów. Nie mają więcej filmów, tylko jak nagram 3 filmy, to wrzucam je wcześniej, ale potem oni mają nic, a wy macie 1 film dziennie. Więc nawet już nie wrzucam tego wcześniej dla wspierających aż tak bardzo, tylko tam dzień, 2 dni wcześniej. QB Tier A. Ta baba od Konohamaru, mógłbym ją wrzucić do tieru C, bo jest trochę drażniąca, ale to jest nadal dziecko i nie chcę się na niej wyżywać. Ogólnie nie biorę jej pod uwagę w tym rankingu. Wrzucam ją na sam koniec, to nie jest dla mnie istotna postać. Jak sami widzicie, nie będę tutaj brał pod uwagę wszystkich, bo no, na przykład ten gościu, pamiętam, że on był z jednego filera chyba tego ostatniego, z tą dziwną bronią, te ostatnie odcinki pierwszego Naruto, ale ja też go nie będę wrzucał, nie mam na jego temat zdania. Mimo wszystko, Guy, co za gość. Na początku był dla mnie trochę przerysowany, ale szybko skradł moje serce. Jego relacja z Lee to jest coś pięknego, jego umiejętności są świetne. Nawet ten motyw rywalizacji z Kakashim to było coś, co na początku było dla mnie takie żenujące pod tym względem, że Kakashi był przedstawiany jako mega fajna, taka po prostu cool postać i przychodzi gościu z taką fryzurą, z takim wyglądem i on się uważa za rywala. To było przedstawienie Gaia w takim świetle, jakby on próbował być fajny na siłę. I szybko się okazało, przynajmniej w moich oczach, że on naprawdę jest fajny. Scena z tym, jak chodził na rękach wokół wioski, no podoba mi się mentalność tej postaci. Będę to mówił. Jestem w momencie Shippudena, kiedy on już normalnie otwierał bramy. Co sądzę na temat tej sceny, to wam jeszcze nie będę mówił, ale naprawdę świetnie mi się go ogląda. Humor trafił do mnie, no i też to nie jest postać, która jedzie na samym humorze i umiejętnościach. Relacja z uczniem. Wspaniały gość, sympatyczny i wspaniały, bardzo go lubię. To jest, pamiętam, ten gościu, który w wiosce próbował, w pierwszej z kraju fal próbował dobrze robić, ale go zabili. Nie mam na jego temat zdania. W sensie był spoko, ale za mało go było. Sasuke. To może być dla was kontrowersyjne, ale Sasuke trafia do tieru A za Gamabunte Kumalskiego. Dlaczego Sasuke trafia w ogóle do tieru A? Bo ja ostatnio mówiłem, że dla mnie to jest postać, która jest trochę drażniąca i w pewnym sensie niektóre aspekty Sasuke dałbym do tieru C, niektóre aspekty Sasuke dałbym do tieru D, niektóre dałbym pewnie do tieru B, ale niektóre dałbym też do tieru S. I muszę docenić to, jak dużo ta postać dodaje do fabuły, bo Sasuke to jest taki gość, który w zasadzie nic wielkiego nie robi. Okej, może to głupio brzmi, że nic nie robi. Nie robi tyle, co robią inne postacie, a nadal jego jakby fabuła bardzo mocno kręci się wokół niego. No sam fakt, że ta ostatnia saga, to goniliśmy go w tym lesie, potem się okazało, że ta główna walka ostatnia to jest Naruto i Sasuke z tą jego nową formą. Cały Shippuden zaczął się od tego, że wszyscy chcą uratować tego Sasuke, podczas kiedy on za bardzo nie chce być ratowany. Kekkei Genkai, klan Uchiha, wprowadzenie postaci Itachiego. Ja w ogóle zapomniałem, że jest ktoś taki jak Madara Uchiha, nie wiem nadal kto to jest, ale to jego imię zostało wspomniane i przypomniałem sobie, że faktycznie ktoś taki jest. Kojarzę w sensie, bo niektórzy widzowie nazywają sobie konta na YouTubie właśnie jakimiś postaciami z anime, więc kojarzę, że Madara Uchiha, taka postać istniała, czy istnieje nadal. Ale dla mnie ta postać jest drażniąca pod kątem charakteru. Aha, i też jedna rzecz teraz mi się przypomniała. Ostatnio ktoś
ktoś powiedział w komentarzach, żebym robił rankingi z czarnym tłem, bo jak ogląda w nocy, to mu białe tło razi po oczach, także z dedykacją dla ciebie jest ten film też, kolego. Jeśli ktoś ma podobne zdanie i podobne odczucia tyczące się charakteru Sasuke i tego jego bycia cool na siłę, to myślę, że tutaj nie muszę mu tego tłumaczyć. Jestem w stanie docenić to, co on wnosi do tej historii, dlatego daję mu tier A zarezerwowany dla postaci, które lubię, ale raczej jest to dolna połowa tieru A. No bo na przykład ten Pakun wygląd, umiejętności, oddanie, charakter. On ma wszystko. Humor. Jakbym miał wam rozpisać, miał rozpisać te oceny na kategorie, wygląd, charakter, umiejętności, rola w fabule, okej, może rola w fabule nie aż tak bardzo, ale on jest istotny, zawsze robi swoją rolę, jest miły, uroczy, prowadza humor. Dlaczego nazwałeś mnie uroczym szczeniaczkiem? Ja nic nie mówiłem o uroczym szczeniaczku. Nie nazywaj mnie uroczym szczeniaczkiem. No, Jiraiya, tutaj, między Gamabunte Kumalskiego a Kyuubiego. Dlaczego? Sam Gamabunta nie ciągnie chyba historii aż tak bardzo, żebym dał go przed Jiraiya, bo Jiraiya jest postacią, którą ogólnie lubię, ale ma on takie trochę, nie chcę powiedzieć drażniące, nie chcę nadużywać tego słowa, ale elementy, które zbyt bardzo kojarzą mi się z Roshim. I to są elementy, które w Roshim mnie irytują. Oczywiście nie muszę wspominać o jego zainteresowaniach, o jego obserwacjach, ale z jednej strony można powiedzieć, okej, no to jest jeden z kolejnych takich rolling joke'ów, przewijających się żartów, tak samo jak Guy i ma ten świecący ząb, albo jakiekolwiek inne żarty się tam powtarzają, ale w przypadku Jirai, jak on jest ważną postacią i nawet, że walczył z tym Orochimaru, to ja mam wrażenie, że on nie pokazał jeszcze po pierwsze wszystkiego, a po drugie czegoś takiego, żeby mi naprawdę zaimponować. Może to będzie dla was dziwne, ale chyba moja ulubiona scena z Jiraiją to była ta, w której siedział z Tsunade w barze i był bardzo groźny, kiedy mówił, że jak ona spróbuje zdradzić wioskę, to ją zabije. I to był jedyny moment, kiedy Jiraiya wyglądał poważnie. I jestem w stanie zrozumieć to, że niektórzy lubią go za te cechy, za które ja być może go nie lubię, ale u mnie tak jest, że wolałbym, żeby on pokazywał trochę więcej, bo dużo roboty podczas treningu chociażby Naruto i Jirai, w sensie Naruto pod okiem Jirai, robił sam Naruto, a w tym timeskipie przed Shippudenem to w zasadzie, no ja wiem, że jeszcze będą retrospekcje, chociażby odnośnie tego złamania genjutsu, jak wyjść z genjutsu, ale trochę to tak się na off-screenie dzieje wszystko. No nie wiem, mimo wszystko Jiraiya, no lubię tę postać, ale Kyuubi jakoś interesuje mnie bardziej. Trzeci Hokage. To może być dla was kontrowersyjne, ale trzeci Hokage trafia do tieru C. To nie jest tak, że on mnie drażni. Źle byłoby nazwać ten tier C dla postaci, których trochę nie lubię, ale taki on był dla mnie... O, wiem co powiem. Może to nie jest sprawiedliwe, ale sceną, która bardzo mnie poirytowała, była sekwencja trwająca przez 6 odcinków, było to, jak on się przepychał z tym Orochimaru. Weszli tam w świński clinch, Orochimaru go tam pchał, ten pchał z powrotem w drugą stronę i tak się przepychali przez 6 odcinków. Na pewno byłem zaskoczony, jak silny jest to nadal dziadek, ale ta cała walka to było dla mnie, to była taka burza w szklance wody. Walka Orochimaru z trzecim Hokage, plus też z wykorzystaniem tych ciał dwóch pierwszych Hokage. Doceniam jego charakter, doceniam to, że był takim dziadkiem, którego szanowała ta wioska, ale jak na to, jaki pełnił urząd, trochę byłem rozczarowany. Ja wiem, że to stary dziadek emerytowany, ale nie wiem, czego się spodziewałem, zwłaszcza, że na przykład Kazekage został tak odziamnięty przez Orochimaru, a Hokage faktycznie się z nim bił. Ale jakoś tak, nie wiem, jak on ściągnął ten strój i był w tym stroju ninja do walki, to było dla mnie trochę takie śmieszne. Wyglądał jak taki po prostu dziadek, który przyleciał na zlot absolwentów i ubrał swój strój, jak jeszcze w 70 latach grał na lewym skrzydle. W Termalicy Brookbet nie ciecza, nie? Hara. Nie, to nie jest Hara. Hambu. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Tak, to jest on. I powiedziałem to nawet w filmie, potem się poprawiłem, że to jest on. I tak pisaliście w komentarzach, to jest on, a nie ona. Wiem, no tylko wygląda jak baba, no więc tak powiedziało mi się. Ale ogólnie tę postać lubię. Trafia niżej za Sasuke, bo no umówmy się, mam mniejszy wpływ na historię. Ale polubiłem tę postać, tak samo zresztą jak Zabuzę, więc może nawet Zabuzę tutaj znajdę, żeby powiedzieć o nich w jednym momencie. O, Zabuzę daje niżej, no bo był gorszy, w sensie moralnie był gorszy, nie?
Humble był lepszym na pewno człowiekiem o czystym sercu i był po prostu postacią tragiczną, podczas kiedy Zabuza w pewnym sensie też, ale miał więcej mimo wszystko za uszami. No jego końcówka, no to była świetna pokuta i cały ten finał to był pierwszy moment w Naruto, kiedy się faktycznie wzruszyłem. To było wzruszające, lubię te postacie, ale one miały swój moment w historii. Dobrze go wykorzystały, no ale uważam, że jakby ich czas minął, nie? Więc daję ich po prostu do tieru A. Nie wiem, no mógłbym na przykład tych wioskowych z dźwiękowców mógłbym wrzucić do tieru D, bo za bardzo oni mi nie siedli, ale tak naprawdę ja nie mam na ich temat tak dużego zdania, żeby powiedzieć, że ich nie lubię, bo tier D powinien być... Dobra, niech będzie, że na przykład wrzucę tego, ale tier D zazwyczaj w moich rankingach, zawsze zresztą, jest zarezerwowany dla ludzi, do których pałam antypatią. I jest to zarysowane dość mocne uczucie, ale w przypadku tych postaci, no nie wiem, mogę ich tutaj dać. To nie są postacie, wobec których ja mam silne przywiązanie emocjonalne. Niektórzy mówią, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść, a druga grupa osób powie, że przeciwieństwem miłości jest obojętność. No bo nienawiść to jest dość silne uczucie, a niektórych bardziej boli obojętność drugiej osoby. Ja wobec nich jestem tak pół na pół, trochę obojętni, trochę mnie drażnili, więc generalnie niech będzie, że dam ich do tieru D. Świnia na pewno byłaby wyżej, ale o świni już się wypowiadać nie będę, bo Tonton się nazywała chyba ona. Nie chcę jej tutaj wrzucać. Ten chłopczyk, pamiętam, że on taki był. To był ten chłopczyk z kraju fal. Też nie mam na jego temat bardzo wyrobionego zdania. Był trochę drażniący na początku, ale potem przejrzał na oczy. Nie chcę zasypywać tego tieru takimi postaciami, które musiałbym tutaj wciskać na siłę, więc idę dalej. Ten to... Coś tam kojarzę, że taki gość był. Ślimak, postać drugoplanowa powiedzmy. Ten gość wyglądał jak... To jest ten, który miał głos jak Sanji? Chyba nie. A może? Nie, był inny taki, który miał głos jak Sanji. Nie pamiętam nawet, o co tu chodzi. Ten też. Ino. Nie chcę Ino wrzucać aż tak nisko, ale niech będzie, że wrzucam ją do tieru D. Bezużyteczna postać, moim zdaniem. Jedyny jej cel był taki, żeby podbudować Sakurę, która i tak do pewnego momentu historii była bezużyteczna. Także wyobraźcie sobie, jak bezużyteczna jest Ino, skoro ona służy do boostowania postaci, która i tak finalnie jest bezużyteczna. Obecnie już Sakura nie jest bezużyteczna i Ino też się tam włączyła do historii. Ale jeśli miałbym faktycznie znaleźć postać spośród tych wszystkich, do której mam jakieś zarzuty, to byłaby to właśnie Ino. Shukaku, tak się chyba nazywał ten demon, którego Gaara miał w środku. Szczerze? Średnio mi się on podoba. Nawet bym powiedział, że wrzucam go do tieru C. Nie wygląda on imponująco i tak jak Gaara sam jakby odpokutował i jego ocena w moich oczach się podniosła, tak sam ten Shukaku głupiotko wygląda, jak taki przerośnięta wiewiórka. Wiewiórka po maratonie w KFC. Ona się nazywa Tonton. Nie, Tonton to ta świnia. Tenten? Tenten ona się nazywa. Ona się nazywa Tenten, bo pamiętam, że miała to samo kanji, co w imieniu Tenshinhan. Szczerze, jeśli Ino wrzuciłem do tieru D za to, że jest uselessem, to Tenten wrzucam do tieru C za to, że też jest uselessem, ale przynajmniej nie była drażniąca. Ona jedyne, co zrobiła w całym Naruto, to rzucanie tymi żelastwami w walce z... nawet już nie pamiętam z kim, podczas egzaminu na Chunina i to w zasadzie tyle. I jeszcze mówiła do Lee, że ona ta śmieciara mówiła, że Lee nie da rady z Nejim. Czy ona mówiła właśnie, że da radę? Dobra, daję ją niżej. Ale nie jestem pewien, czy ona motywowała Lee, czy nie. Dobra, ten gość od Konohamaru to też niech spada. Ten gość... Nie mam na jego temat... A on był całkiem spoko, ale też było go mało, nie będę go oceniał. To jest typek, którego akurat nie lubię. Może nie aż tak bardzo jak tych z Wioski, bo miał taki moment humorystyczny, Wioski dźwięku. Ale wiecie co, on mi przypomina takiego gościa, z którym chodziłem do przedszkola, do podstawówki, do gimnazjum i chodził do liceum, do równoległej klasy. Straszny chujek, fałszywy chujek, nie wiem, przypomina mi po prostu tego gościa z zachowania i z takiego poczucia wyższości. Szczerze nawet mógłbym dać go niżej, ale wiem, że to nie jest ta sama osoba, dlatego tych, którzy robili złe rzeczy, daję niżej. Ten gościu z Wioski... nie, co on tam robi? Tutaj w ogóle jakiś gościu z Dragon Questa, tak się nazywał ta postać? Chłopie, nie wiem, kim ty jesteś. Orochimaru. Kurde, no to jest chyba największy kredyt zaufania, ale Orochimaru daję do tieru S. Ogólnie bym powiedział tak, oryginalnie stworzyłem jeszcze tier S+. I Orochimaru był w tierze S, Guy był w tierze S+, ale stwierdziłem, że za dużo będzie tych tierów, więc zostawiam to jak jest. Orochimaru jest w tierze S, głównie za to, co robił na początku. Jego wejście, soundtraczek,
jak się pojawił na egzaminie Chunina w tym lesie, potem jak się pojawił w piwnicy Kakashiego i nawet jeszcze potem jak się pojawił, jak okazało się, że Kazekage tak naprawdę to nie jest on. No Orochimaru wypracował sobie bardzo dużą nadwyżkę. I teraz trochę jedzie na tym hypie, na tej fali, którą zbudował wtedy. Teraz, no od tamtego momentu jechał, bo potem był takim niepełnosprawnym dziadkiem, którego Kabuto tylko pchał i powiedział: panie Orochimaru, proszę się położyć, proszę wziąć prysznic, proszę wziąć tabletki, proszę przed spaniem odłożyć sztuczną szczękę do szklanki z wodą. I trochę Orochimaru jechał po prostu na innych, nie? Na Kimimaro, na tych wioskach na tych ninja z dźwięku, na Kabuto chociażby też wspomnianym. Mieliśmy tę walkę z Jinpachim, kurwa, Jinpachi Mishima z Tekena. Mieliśmy tę walkę z Jirają, ale no mówiłem już to wcześniej, to były walki emerytów. Pijany Jiraiya i Orochimaru bez rąk. Mimo wszystko podoba mi się to, co on wrzuca do historii i nie jest drażniący z charakteru. Trochę przypomina mi Freeza, ale to chyba ze względu na to, że te głosy brzmią podobnie. I teraz następuje kontrowersja, bo Itachi leci do tieru B. Czy jego daje niżej niż Kibę? Tak, oryginalnie był wyżej, ale daje go niżej niż Kibę. Itachi znajduje się w tym miejscu tylko i wyłącznie ze względu na to, co wrzuca do historii. Co dodaje do historii. Że jest motywacją Sasuke, że wprowadza nas w motyw Akatsuki, że jest gościem, który wprowadza temat Mangekyo Sharingana, że jest cool bojem, który nagle sobie z dupy wymordował cały swój klan. Ja wiem, w komentarzach jest tak dużo osób, którzy mówią: o, on jeszcze nie wie. No oczywiście, że jeszcze nie wiem, bo nie doszedłem do tego momentu w historii, no. No kurwa, to chyba naturalne. Jak się dowiem, to być może zmienię swoją ocenę, ale na etapie historii, na którym jestem ja, Itachi jest drażniący. I tu już używam tego słowa ze świadomością. Marcia ostatnio się do mnie na chwilę podeszła, jak oglądałem Naruto Shippudena i tam była walka Naruto, Kakashiego i Sasuke, nie Sasuke, i Sakury z babcią kontra Itachi. I pyta: o Itachi, co o nim sądzisz? Ja mówię, że nudziarz. To jest dla mnie nudziarz. Nie wiem, gdyby miał jakiś inny jeszcze wyraz twarzy, to dosłownie sytuacja jak z Garą, tylko że Gara się zrehabilitował. Daję go tutaj, i to jest tak duży kredyt zaufania, bo daję go do tieru B, ale dla mnie to jest neutralna postać, bo te jego wady i zalety się póki co tak wyrównują. Natomiast tę żabkę bardzo lubię i mimo tego, że też było jej mało, to polubiłem ją i chuj wam do tego. Ten gościu wygląda jak Mr. Five z One Piece, ale nie pamiętam, kim on tak dokładnie był. Neji. Neji to postać, którą z czystym sumieniem wrzucam do wysokiego tieru A. Na początku był delikatnie dziwny, taki wydawał się bardzo odpychający momentami, zbyt pewny siebie, ale potem mieliśmy tu jego backstory z Hinatą, z tymi klanami, z tymi rodzinami, to główna rodzina i ta branch family, powiedzmy to odgałęzienie, nie główna rodzina, ale po walce z Naruto już tam mu się w głowie poukładało. Naruto to też jest taki gość, który ludziom po prostu układa w głowie, podobnie jak Goku zresztą, i od tego momentu Neji jest naprawdę świetny. Ta akcja właśnie z gonieniem Sasa do lasa, kurde, on tam był postacią, która ciągnęła to na własnych barkach. Wiadomo, Shikamaru tam organizował tę taktykę, ale ta jego walka z Pająkiem, mimo tego, że sam Pająk nie był postacią, która jakoś szczególnie do mnie trafiła, to w jaki sposób Neji się starał, stawiał i jak będąc w sytuacji podbramkowej był w stanie jeszcze skontrować, używając swoich umiejętności, wpuszczając czakrę w tę linę i używając tej swojej pięści, tej swojej techniki, która blokuje czakrę w ciele przeciwnika. Bardzo lubię tę postać. No i też w Shippudenie stał się Joninem, także tutaj widać, że gość nie próżnował przez te 2,5 roku timeskipu. Co to? Nie wiem, co to jest. Gara. No i właśnie, tutaj mamy postać Gary. Czy ja Garę ogólnie lubię? Nie lubiłem go na początku. Polubiłem go w momencie, w którym mieliśmy koniec tego arku zniszczenia Konochy. Kiedy się troszeczkę więcej dowiedzieliśmy na temat jego historii, kiedy, zwłaszcza ten moment, to będzie dla mnie taki moment, który będę uważał za przełom. Jak dowiedzieliśmy się, w sensie jak ktoś zna japoński, to wiedział to od początku, ale u mnie w napisach tłumaczenie tego, co on ma na czole napisane, wyświetliło się dopiero tam później, pod koniec, jak już go Temari z Kankuro zabierali prawie nieprzytomnego. Love. To mnie uderzyło mega mocno i od tamtego momentu inaczej patrzę na Garę, ale potem jeszcze wejście, kiedy ratował Lee, kiedy w ogóle ninja z piasku wlecieli uratować naszych i też te filery właśnie pod koniec, czyli odcinki 216-220, akcja z Garą. Gara naprawdę został fajnie w tych odcinkach przedstawiony, jak on mówi więcej, to nawet
kwestia tego, że jego twarz wygląda zawsze podobnie, ale on się rzadko uśmiecha, ale się widzieliśmy, jak uśmiechał, nie pamiętam. Też chyba było w Shippudenie, ale nadal uważam, że postać jest, kurde, no nie wiem, obecnie, jeśli miałbym brać pod uwagę obecnie Shippudena, to Gaara byłby chyba nawet tutaj. Ale biorę pod uwagę pierwszą serię Naruto, więc spada on do tego miejsca. Za dużo się na niego nadenerwowałem na samym początku, żeby go tak tutaj wywindować. Ale naprawdę, lubię tę postać, tylko tutaj biorę pod uwagę te pierwszą serię, pierwszy sezon, że tak powiem. Ten typo, a to był ten pająk, nie? Chłopie, nie wiem kim ty jesteś. Hinata. Nie wiem, czy to będzie dla was kontrowersja, ale Hinata ląduje w tierze S i to jest też właśnie kwestia, która może jest taką dodatkowym aspektem wpływającą na moją ocenę. To nie jest tak, że ja bym Hinatę umieścił inaczej, gdyby nie te 4 odcinki fillera, gdzie oni latali za żuczkiem i Hinata opracowywała swoje jutsu i tam w ogóle w jednej scenie tańczyła na golasa w nocy przy jeziorze. To było dziwne. Jeśli oglądaliście moje filmy z Naruto, to wiecie, że lubię tę postać ze względu na to, właśnie na jej charakter. Z jednej strony bezradna, z drugiej strony niepewna siebie, ale ten Naruto tak ją motywuje, inspiruje. To jak ona jest nieśmiała, jak się czerwieni, kiedy Naruto jest blisko niej, jak dawała mu tego shota, tego kielona po jego walce i też ciekawe umiejętności. No to nie jest jednowymiarowa postać. Podoba mi się to, jak ona jest przepełniona emocjami, bo są postacie pokroju właśnie Gaary czy tego Itachiego, które są nudne po prostu, jak taka pusta kartka, z której nic się nie da wyczytać. I jak ktoś lubi takie postacie, to się jara tym, ale on jest cool, ale on jest edgy. A ja na przykład wolę taką Hinatę, po której widać wszystko i to jest jeszcze uwypuklone i jest to w 200% przedstawione, dlatego ona trafia do tieru S. W sumie to ten typ taki, tego wrzucam do tieru D. Jak można mieć taką fryzurę? Jak można mieć taką fryzurę? W sumie, okej, dobra, Diego, myślałem, że tier D będzie pusty. Okazało się, że jednak tutaj są jakieś postacie. Ta kobieta, której nadal imienia nie pamiętam, ale jest, kurde, też jest miła. Nigdy w życiu nie powiedziałem na temat żadnej narysowanej postaci, że jest piękna, ale ona ma ładny design, okej? Podoba mi się ta postać. Jest sympatyczna i nawet pomimo tego, że nie było jej dużo i mieliśmy tę walkę z Człowiekiem Rybą i Itachim i ona tam się pojawiła i w zasadzie pokazała ciekawe umiejętności, ale Itachi zbyt silny był, to tutaj daję jej też taką dziką kartę i wrzucam ją powiedzmy, że tutaj. Powiedzmy, że tutaj ją wrzucam, bo moja sympatia do niej jest spora, ale muszę mimo wszystko wziąć pod uwagę to, że ona w historii nie zrobiła aż tak dużo. No ale wiecie, to jest ranking sympatii przede wszystkim. Kakashi. Kakashiego bez żadnego problemu wrzucam do tieru S. Zastanawiałem się nad tym, kogo wrzucić tutaj wyżej. Czy Gai, czy Kakashi powinien być w moim rankingu wyżej, ale lubię te postacie za praktycznie podobne rzeczy. Bo jak mógłbym powiedzieć, że Gai ma humor, Kakashi też ma humor. Jak Gai ma relacje ze swoimi uczniami, ze swoim uczniem jednym, Kakashi też, tylko trochę inne. Oni trochę są inni, ale lubię ich za podobne rzeczy. I Kakashi mimo wszystko jest delikatnie bardziej ciekawy. Głównie ze względu na tego Sharingana. No i jeszcze trochę podświadomie chyba biorę pod uwagę to, co tam padło w jednym momencie Shippudena, kiedy Itachi zobaczył to oko i tam powiedział: Masaka, Kakashi-san, coś ty też coś takiego zrobiłeś? A ja nie mówię, ale o czym wy gadacie? Ja nie wiem, o czym wy gadacie. Mówicie jakimiś szyframi, ja nie wiem, o czym mowa. Kakashi wyżej jest, ale ogólnie te dwie postacie są świetne. Iruka Sensei. Gdzie wrzucam Irukę? Myślę, że Irukę wrzucę tutaj, ewentualnie za Hinatę. Chyba wrzucę za Hinatę Irukę, ze względu na to, że ja uwielbiam to, jaką on ciepłą miłością otacza Naruto. To była pierwsza postać, która pokazała Naruto, że on nie musi być sam. I myślę, że to jest coś, co, nie wiem, może tutaj nadinterpretuję. Z mojej strony być może jest to nadinterpretacja, ale jak cała wioska była odwrócona od Naruto, niektórzy się go może nie tyle co bali, w sensie odrzucali go, było po prostu popularne hejtować Naruto, to najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Najtrudniej jest tej pierwszej osobie się wyłamać. Jak Naruto ma, nie wiem, 5 kolegów, to ten 6 już nie jest aż tak specjalny, ale ten pierwszy, mówię tutaj kolegów, ale wiadomo, że tutaj to nie są relacje koleżeńskie. Ta pierwsza osoba, w moich oczach właśnie to Iruka, który
pokazał Naruto, że nie musi być on samotny w przyszłości. Nawet Naruto sam, mówiąc już pod koniec tej walki z Sasuke, że on może nie miał ojca, nie znał ojca ani rodziny, ale jak jest z Iruką i jedzą ramen, to czuje, wyobraża sobie, jak to jest mieć ojca. Dlatego sam Naruto potwierdził, że to jest taka ojcowska postać. Świetna postać, ale troszeczkę jest go za mało, żebym go wrzucił wyżej. Mimo wszystko, tak sobie teraz myślę, że nawet, że Orochimaru nie za bardzo mi pasuje do tego tieru. Wobec niego nie mam aż tak ciepłych słów, ale on jest tutaj za inne rzeczy, to niech już będzie. Człowiek ryba. Szczerze nie mam na jego temat jakiegoś wielkiego zdania. Jest taki, jaki jest. No, wrzuciłbym go sobie na przykład tutaj, ale to nie bierzcie tego do siebie. Przebrzydły taki przebrzydły. Ty, a to nie jest ta sama... O kurwa. To jest ten. A to jest... Ona faktycznie ma na czole nutkę. I jeszcze mnie tak oszukała. Ty, Kiedy ja o tym mówiłem z 20 minut temu? Okej. Już wiem, że w montażu będę musiał wam napisać, że się pomyliłem, ale spokojnie poczekajcie jeszcze. To była ta baba... To ja nie wiem, kim ty jesteś, kobieto. Okej, to ten jest tutaj. No to ona uroczo wygląda w takim razie. To dam ją trochę wyżej niż ten Shukaku. Ona uroczo wygląda. Ale to nie mogę jej dać niżej niż ten ryboludź. Dobra, ryboludzia daje... O, tutaj. Wszyscy szli na sam koniec. Won na koniec kolejki. Shikamaru. Postać, która na początku była dla mnie taką totalnie bez wyrazu, nudną, zlewającą się z tłem postacią, chyba właśnie ze względu na charakter. Takim gościem, który jak on ziewał, to mi się aż chciało ziewać. Ja na niego patrzyłem i mi się chciało ziewać. No ale wiadomo, od momentu, kiedy stał się Chuninem, nawet te jego walki jeszcze na egzaminie, ciekawe umiejętności. Za same ciekawe umiejętności byłbym w stanie go tutaj wrzucić do jakiegoś wysokiego tieru B, ale ten jego charakter, znudzonego gościa, który nie chce się za bardzo narażać, też się przekształcił w taką dość sympatyczną cechę charakteru, bo widać, że on narzeka, że nie chce mu się, ale nadal to robi. I to jest trochę coś, z czym można się utożsamić. Dlatego Shikamaru wrzucam tutaj wyżej niż chociażby Irukę czy Hinatę, bo to jest gość, który bardzo dużo zrobił dla historii. Moim zdaniem jest MVP w ogóle tego gonienia Sasa. No i też się dobrze ustawił, nie? Wszyscy tam byli połamani, a ten tylko palca złamał. I wypłata wpada, nie? Ten gość to jest chyba... Ty? Też z jakiegoś tam kraju fal, nie pamiętam ciebie. To jest pani, która sprzedaje ramen. Sympatyczna kobieta, ale no nie załapuje się do tego rankingu. Zresztą tak samo jak pan sprzedający ramen. Kankuro. Czy Kankuro i wiecie, Kankuro, Temari, wrzucę ich obok siebie. Czy wyżej niż Kibe? Powiem wam, że nie do końca podobali mi się oni na początku. Potem wiadomo, no jak jest, oglądamy historię z perspektywy, albo z ich perspektywy, albo z perspektywy sojuszników Temari i Kankuro, to naturalnie można patrzeć na nich bardziej przychylnym okiem. Ale to nadal nie są postacie, które jakoś szczególnie mi zapadły, nie powiem, że w pamięć, no bo zapadły mi w pamięć, ale przypadły mi do gustu. Nie widzieliśmy też jakichś bardzo krwistych walk, podczas kiedy Kiba naraził swój kark i trzeba mu to oddać. Dlatego oni lądują niżej niż on. I myślę, że jak już jestem w tym temacie, to mogę też skoczyć przy okazji do Chojiego, którego daję wyżej niż tutaj Piaskowych, ale niżej niż Kibę. Dlaczego? Mówię, widać było, że nadstawia kark i miał ten swój moment w walce z tym tutaj, rudym, łysym, ale też kudłaczem. Tyle, że nadal podtrzymuję te moje dwa zarzuty tyczące się tego, co Choji zaprezentował w tej walce. Te kulki, sygnalizację świetlną mógł zjeść każdy. To nie jest tak, że to była moc Chojiego. No a druga rzecz, to tak jak mówiłem, to już nie jest sam zarzut wobec samego Chojiego, tylko to, że jak już zobaczyliśmy tę czerwoną kulkę i Shikamaru powiedział, na pewno nie możesz tego jeść, to było wiadomo, że on to zje. No ale mówię, to już jest zarzut wobec raczej fabuły, aniżeli samej postaci. Dlatego Choji ląduje niżej, ale jeśli chodzi o jego backstory, to na pewno podoba mi się bardziej niż Kiby. Tylko Kibie muszę oddać to, że ma taki dobry kontakt z psem, a zwierzęta nie kłamią. Plus też widzieliśmy jego zacięcie i jego determinację, jak chociażby był się w stanie sam zranić kunajem, walcząc z tymi braćmi. Kogo my tu mamy, proszę państwa? Główna postać tego tytułu. No, tytułowy naród, że tak powiem. Mamy Gokiego i mamy Narutowicza. Naruto ląduje wstępnie tutaj. Na pewno jest w tierze S. Na pewno jest tutaj, w tej trójce z przodu. Czy ja Naruto lubię bardziej niż Gaia? Chyba tak. Czy ja go lubię bardziej niż Kakashiego? Nie wiem. Może tak być.
Może tak być, że ja Naruto lubię bardziej niż Kakashiego. To jest dość sztampowe, żeby brać główną postać za swoją tutaj ulubioną, przynajmniej póki co, ale to nie jest łatwe napisać historię, w której główna postać, która jest przedstawiona tak często i momentami jako nieogarnięta, głupia, infantylna postać, to jest ciężko napisać historię, żeby taka postać nie była jednocześnie irytująca albo czasami nie była nużąca. I Naruto z tymi swoimi bardzo uwypuklonymi cechami charakteru, też właśnie takimi infantylnymi, nie jest w moich oczach drażniący, jest pocieszny. Jest cienka granica między byciem pociesznym dzieciakiem, a drażniącym, już irytującym dzieciakiem, krzykliwym dzieciakiem, ale w przypadku Naruto ja go tak nie postrzegam, jako krzykliwego. Zwłaszcza też widzimy ten jego wpływ i to, że jego emocje, jego zachowanie wpływa pozytywnie na innych, chociażby poprzez takie postaci jak Gaara, czy jak Neji, którzy autentycznie zmienili swoje życie właśnie ze względu na Naruto. Więc ja Naruto umieszczam w tierze S, nawet przed Kakashim, ze względu na wiadomo, no to jest jego anime, ale ze względu na jego ciekawe umiejętności, ciekawą historię, za to, że się w ogóle nie poddaje, za to, że się zawsze uśmiecha. Okej, typowy protagonista można powiedzieć, ale to nie jest łatwo wyważyć to w taki sposób, żeby tak jaskrawą postać dało się lubić za właśnie te jej cechy charakteru, które w oczach niektórych mogą być wadami, a nie zaletami. Ja tutaj po prostu kupuję cały pakiet, no nie? No idziemy dalej do popularnej postaci, gdzie ja tutaj tę kobietkę wrzuciłem. Sakura. Sakurę wrzucam do tieru A. Jeśli ktoś, wiecie co? To było trochę żenujące. Jak wszedłem sobie w tę templatkę, w ten szablon, to ktoś, kto tworzył tę listę, wrzucił tiery z S, A, B, C, D, E, F i na samym dole był tier Sakura. Myślę, nie mówię tutaj o was, chociaż chyba, że ktoś tak robi, to zastanówcie się nad swoim zachowaniem. Hejtowanie postaci, dlatego że inni tak robią. To jest dla mnie żenujące, bo ja w Sakurze nie znajduję winy. Cytując Poncjusza Piłata. Ja w tym człowieku nie znajduję winy. A wy chcecie tę Sakurę kurwa krzyżować. Za co? Za to, że ma 12 lat, że odwiedza przyjaciela w szpitalu, zresztą przyjaciół w szpitalu. Za to, że stara się w trakcie walki, za to, że jest gotowa zranić się podczas walki, żeby uratować swoich przyjaciół, którzy są nieprzytomni. Mówię tutaj o tej walce podczas egzaminu na Chunina. Czy potem już ze względu na to, że widzi, że może fizycznie odstaje od innych albo nie jest aż tak dobra w ninjutsu, genjutsu, to postanawia zostać lekarką i healerką. Dla mnie to jest postać, która ma oczywiście swoje cechy charakteru, które można byłoby uznać za wady, za jakieś takie, za to, że jest zbyt eksplozywna, za to, że Naruto za bardzo olewa, ale dla mnie to w ogóle nie jest burzące moją sympatię do tej postaci. Okej, ona jest może czasami bezużyteczna, zwłaszcza na początku historii, ale to nie jest postać, która zasługuje na taki hejt. Ja wiem, że znajdą się osoby w komentarzach, które powiedzą, to zobaczysz w Shippudenie dopiero jaka ona będzie. Bo widziałem już komentarze ludzi, którzy piszą, że najgorsze z Sakurą to dopiero na mnie czeka. Okej, może zmienię swoje zdanie. Nie mówię, że nie. Ale ja ją oceniam po tych 220 odcinkach, pomijając jakieś tam filerki, wiadomo, o tym już mówiłem, i ja w niej nie znajduję winy. Przepraszam, albo nawet nie przepraszam. Nie przepraszam was za to, że mam swoją opinię. Dla mnie to jest postać, która zasługuje na wysoki tier A i z czystym sumieniem ją tutaj wsadzam. Konohamaru, głos Choppera. No tutaj ile można jechać na głosie Choppera? Daję Konohamaru tutaj do niskiego tieru C. Za głos Choppera po prostu. Ogólnie gdyby nie głos Choppera byłby w D, ale ma głos Choppera. Shizune. Shizune trafia do tieru S. Ja nie wiem o co chodzi, ale ja lubię tę postać po prostu. Te jej przerysowane reakcje na początku, kiedy ją poznaliśmy, to jaka ona jest rzetelna, punktualna, rzeczowa, też ma umiejętności świetne, jak zawsze stara się zrobić dobrą robotę, jak też pogania piątą Hokage do roboty i jest przy tym taka ułożona, spokojna. Po prostu normalna kobieta. Normalna kobieta. Lubię ją, bardzo ją lubię. No to cichy bohater drugiego planu, można powiedzieć. Bohaterka. Ojciec Chojiego, niech będzie, że wsadzam go koło syna. Taka pocieszna bambaryłka, bardzo go lubię. Też, no w zasadzie widzieliśmy go głównie w tym drobnym backstory, kiedy mówił do swojego syna, że natrafi na przyjaciół. Dlatego go lubię. No to był też taki moment, w którym widać było, że ci rodzice naszych głównych postaci
też mają coś ciekawego do zaoferowania w historii, dlatego trochę żałuję, że nie było tego więcej. Mam nadzieję, że ten motyw rodziców przewijających się w historii będzie nieco częściej powtarzany i że być może dowiemy się o jakichś historiach z ich dzieciństwa. Myślę, że ojca Shikamaru też mogę tutaj wrzucić, bo widzieliśmy dość fajną scenę, kiedy Shikamaru tam trochę się rozkleił w szpitalu, a ten go postawił do pionu. Plus też mówił zabawne rzeczy na temat swojej żony, nie? Dlatego też go lubię. Spoko postacie. TRB niby jest neutralny, ale to jest górna połowa, także ich bardziej lubię, mimo tego, że ich nie było aż tak dużo, a do nich można mieć jakieś tam drobne pretensje. Węża nie wrzucam, Małpa Hokage też nie wrzucam, pamiętam go, ale nie pamiętam co on robił. Kabuto. Kabuto wrzucę na pewno przed Itachiego, czy przed Kankuro i Temari. Za to chyba co wprowadza do historii to tak, chociaż rodziców wolę bardziej. Po prostu mam do nich większą sympatię. Kabuto na pewno dodaje do historii dodatkowej pikanterii, zwłaszcza na początku egzaminu Chunina, jak zobaczyliśmy te jego karty, jak zbierał informacje, bla bla bla. Potem jak nawet ratował naszych, Naruto ratował przecież własnym życiem. Znaczy, to była tam substitution jutsu, nie? Technika podmienienia, ale zyskał sympatię i zaufanie naszych bohaterów, no a potem okazało się, że zdradza i nawet jak jeszcze Tsunade miała uleczyć ręce Orochimaru, to ten rzucił kunaja między nich i się okazało, że w sensie ja myślałem, że on zdradza Orochimaru, a tak naprawdę to Tsunade chciała Orochimaru zaatakować, więc to nie była zdrada Kabuto. Gość, no myślę, że na obecnym etapie historii już ten jego trik zadziałał i nie da się w zasadzie, no nie można jechać za długo na tym, że on jest szpiegiem, podczas kiedy on też za bardzo nie włącza się do walki, a jak już się włączył, to dostał Rasengana na brzuch i tyle się tutaj skończyło kabutowanie. Dlatego też wrzucam go do takiego tieru B neutralnego, bo sam motyw, mówię, tego, że był szpiegiem był ciekawy, no ale potem to się jakby już zużyło, nie? I ile można na tym jechać. Tsunade. Wrzucam ją do tieru A. Bardzo lubię tę postać. To też jest przykład postaci, która ma swoje wady charakteru, ale ona nie sprawia, że te wady są dla widza drażniące, że to się źle ogląda. No ona na przykład, wiecie, to jej uzależnienie od hazardu, albo to, że jest trochę leniwa, to jest sympatyczne. W sensie, uzależnienie od hazardu to jest poważna rzecz, ale w przypadku narysowanego anime to jest sympatyczne i tutaj też kupuję cały pakiet, plus widać, że jej zależy. No u mnie bardzo zaplusowała, jak chociażby chciała przeprowadzić te operacje na Lee i uczyła się, mimo tego, że nawet Shizune się dziwiła, dlaczego ona się nagle uczy, żeby jakkolwiek zwiększyć szanse na powodzenie tej operacji. Więc było widać, że się stara. Też fakt, że tam swoim ciałem broniła Naruto. Trochę za dużo mimo wszystko jest takich scen, w których ona, jak słyszy, jak ktoś mówi o swoich marzeniach, to ona nagle: co on powiedział? Że bycie strażakiem to jego marzenie? No kurwa, ile ty masz lat? 50 lat i ona dalej robi wielkie oczy, że jakieś dziecko mówi o swoich marzeniach. Ja rozumiem, że to uruchamia w jej głowie jakieś wspomnienia. Trochę za bardzo przerysowane jest to w przypadku Tsunade, że jak ona jako 5. Hokage, no kurwa, przewodniczący całej wioski, sołtys można powiedzieć, nie? Jakieś najmniejsze dziecko powie: moim marzeniem jest, a Tsunade: marzeniem? Czy ktoś powiedział marzenie? O jakiej marzenie? Nikt nie ma tu żadnej marzeny, uspokój się. Idziemy dalej. Antonio Robacini, czyli Shizu, tak on się nazywa. Ciekawe umiejętności, charakter w zasadzie nieistniejący. Wiem, że był filler, gdzie on się niby uśmiechnął, akurat tego nie oglądałem, bo mnie to za bardzo nie obchodziło. Okej, za umiejętności jestem w stanie go dać nawet tutaj, między rodziców, bo ojciec Shikamaru był zabawny, jak mówił o żonie. Na pewno te jego robaki są nietypową umiejętnością, więc to jestem w stanie docenić, plus też mieliśmy ten filler właśnie z Hinatą, tę serię fillerową. On tam był bardzo przydatny, więc za to mógłbym go nawet dać wyżej. Dam go nawet wyżej, za tę miniserię z Hinatą. Ale to nadal jest taka postać, która trochę tak wtopiła się w tłum. Gościu tutaj z pierwszej sagi, to tam go nawet nie wrzucam. Ten dźwiękowy też go nie wrzucam. Ta ona była całkiem fajna, nie? Ona była całkiem fajna. Taka sympatyczna kobietka. A też nie było jej dużo za bardzo. No to była ta egzaminatorka drugiego etapu egzaminu na Chunina. Wrzucę ją koło żaby. Kimimaro. Kurde, mam wobec niego pewne zarzuty, bo Kimimaro to postać, która została wrzucona do historii tylko po to, żeby zbudować tymczasowy hype, że jest silny i jest ważny, a potem chwilę później umarł i to jego Kekkei Genkai, mimo tego, że ciekawe, to w zasadzie też tak trochę zmarnowane, bo ten film, w którym o nim mówię, jeszcze nie wyszedł publicznie. Więc jakby co, jeśli napisaliście mi w komentarzach o tym i ja się mylę, to przepraszam, ale jeszcze nie czytałem tych komentarzy, no bo filmu jeszcze nie wrzuciłem, ale to Kekkei Genkai
to czy ono w ogóle już nie istnieje? No jeśli gość jest ostatnim przedstawicielem swojego klanu i dokonał żywota, no to Kekkei Genkai umarło razem z nim. Chyba że ktoś mu to tam jeszcze skopiował. Chyba że Kabuto mu to tam zgrał na dyskietkę. No ale nie zapowiada się na to. No mimo wszystko doceniam go, że dostał w pierdol od Rocka Lee, bo to jest moja ulubiona scena chyba z całego anime, nie? Więc daję go tutaj niżej niż Konohamaru. Bo ma... chociaż nie. Dobra, dam go tutaj, bo miał fajną scenę z Rockiem Lee, chociaż to Lee sam ciągnął tę scenę. Okej, kolejna kontrowersja, ale nie pamiętam twojego imienia. Gamakuntu. Oni mieli podobne imiona. Orochimaru ledwo co, ale wygrywa z tą żabką. Ja pierdzielę. To jest przykład postaci, która dobrze wykorzystuje swoje 5 minut. Nawet nie miała 5 minut. Ona miała dosłownie 20 sekund. I wykorzystała te 20 sekund tak dobrze, że lądują mnie w tier... Dlatego właśnie chciałem zrobić tier S+. Zrobiłem tier S+. Dobra, to nie jest tier Z, który byłby znacznie wyżej niż tier S, ale tier S+, to jest zarezerwowane dla postaci, które po prostu zasługują na troszeczkę więcej w moich oczach niż S. Więc w końcu niech będzie, że zrobię ten tier S+, bo jak na przykład widzę Naruto i chociażby Orochimaru w jednym tierze, to mi się to trochę nie spina. Żabka jest tutaj nieironicznie, okej? Żabka jest tutaj nie poddymiam, ale... bo ja go chcę więcej, kurwa, co mam wam powiedzieć? To jest typa... Kiby Stara? To jest? Nie chyba. Nie. Siostra? Ten demon, weźcie mi go, on 6 odcinków nie męczył. Aha. Wszyscy, ale muszę się na chwilkę zmniejszyć, bo jest niespodzianka. Tak naprawdę ponad tymi wszystkimi tierami był jeszcze jeden tier, który teraz mogę wam pokazać i to jest mój finalny ranking. Rock Lee dostaje osobny tier, to nawet nie jest tier Z, to jest tier osobny dla tej postaci. Tak jak Sakura nie zasługiwała na tier osobny na dole, tak już Rock Lee zasługuje na bycie w osobnym tierze, bo to jest postać, która wywołała we mnie takie emocje, chodzi o wielkość emocji, ale też o rodzaj emocji, których nie wywołała żadna postać tutaj i nawet żadna postać nie była blisko, żeby wywołać takie emocje we mnie, jak w moich 2 ulubionych scenach w całym anime wywołał Lee. Czyli pierwsza scena, walka z Garą, kiedy odpala bramy i mieliśmy soundtrack Ultimate Secrets po raz pierwszy i w sumie drugi raz, kiedy mieliśmy Ultimate Secrets, czyli walka z Kimimaro, Drunken Fist, pijana pięść. To jest coś, dlaczego ja oglądam anime. Nie uważam, że Naruto to jest najlepsze anime, jakie oglądałem. Nie uważam nawet, że jest w top 5 anime, które oglądałem, ale te sceny wywołały we mnie emocje, których, zwłaszcza ta druga scena, które trudno mi opisać. Za to jestem wdzięczny. Dlatego tym bardziej z wielką nadzieją spoglądam w stronę Shippudena, no ale na ten temat pewnie niedługo będziecie ode mnie słyszeć. I też niedługo będziecie ode mnie słyszeć, myślę, że w związku z inną rzeczą związaną z Naruto, ale po prostu śledźcie kanał, ok? No, to będziecie wiedzieć. Także like Nojutsu, subskrybent Nojutsu, podbicie Nojutsu, komentarz Nojutsu, napiszcie mi wasze ulubione top 5 postaci z pierwszej serii, top 3 być może, dlaczego się nie zgadzacie ze mną, dlaczego się ze mną zgadzacie, jak bardzo jestem głupi, jak bardzo się mylę, jak bardzo nie mogę mieć własnej opinii. Czekam na wasze komentarze, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć, Diana.